Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Jesteśmy właśnie na małych zakupach i pomyślałam, że przy okazji nagram dzisiaj dla Was taki odcinek, co polecam z tureckiej drogerii. Jestem właśnie przed drogerią Gratis, to jest najbardziej popularna drogeria w Turcji. Przy okazji zawsze bawi mnie ta nazwa, no niestety nic w niej gratis nie dają, ale parę rzeczy mogę Wam polecić. To będą wszystkie produkty, które ja sama używam. Sama zawsze kupuję też jako upominki dla moich bliskich, jak lecę do Polski. Część to będą tureckie marki, część nie, zresztą sami zaraz zobaczycie. Wchodzimy do środka i już Wam pokażę, jak będziecie następnym razem w Turcji, będziecie chcieli tu zrobić zakupy, to już będziecie mieli mniej więcej pojęcie, co warto w takiej drogerii kupić. Być może zauważycie różnicę w dźwięku, dlatego że dźwięk dogrywam Wam później. Pomyślałam, że tak będzie lepiej, żeby nie rozpraszał Was hałas, jaki był w tej drogerii. Polecajki zaczynamy oczywiście od wody różanej. Róża jest uprawiana w prowincji Isparta. Woda różana to jest najbardziej popularny kosmetyk w Turcji i można ją kupić jako taką w czystej postaci, ale są też kosmetyki produkowane z jej dodatkiem, na przykład krem do twarzy, tutaj pianka do mycia twarzy, serum do brwi i rzęs i tutaj na przykład taka woda różana w sprayu. Woda różana jest dobra dla cery naczynkowej, koi nawilża, jest świetnym odświeżeniem, szczególnie latem. Bardzo polecam ten kosmetyk. Tutaj kolejna rzecz popularna w Turcji, poza wodą różaną mamy też kosmetyki z dodatkiem oliwy z oliwek. Tutaj właśnie z firmy Dalan różne kremy oliwkowe. Tutaj balsam w takim większym opakowaniu, szybko się wchłaniający. I mamy też taki balsam z pompką. To jest coś, co zawsze moja mama kupuje, jak tutaj do mnie przyjeżdża. Także to też mogę Wam polecić jak najbardziej. Oliwkowe kremy mamy nie tylko z marki Dalan, ale też z marki Arko. Tutaj taki lżejszy w konsystencji, a tutaj cięższy, bardziej odżywczy krem. I jak już jesteśmy przy kremach, to zobaczcie, co tutaj mamy. Nasza polska ziaja króluje również na półkach tureckich drogerii. Też tutaj peelingi. A tutaj też polska marka, to jest Perfekta, tylko tutaj widzę inną nazwę. Ale zobaczmy z tyłu, tak napisane Polonia. Wyprodukowano ten kosmetyk również w Polsce. Ciekawe. Ale wracając już do tureckich polecajek, zobaczcie, mamy tu też na półce całą masę naturalnych olejków do wyboru, do koloru. Tutaj oczywiście też widzę olejek różany, no ale nie tylko, naprawdę jest bardzo duży tego wybór, także jeżeli to Was interesuje, to też warto tą półkę sprawdzić. I jak już jesteśmy przy takich naturalnych rzeczach, to mamy też naturalne mydła, tutaj z firmy Dalan mydło oliwkowe. Ale mamy też tutaj z firmy Otadży mydło z liści laurowych, też ciekawe, ale najbardziej ciekawe tutaj mydło Byttim Sabunu. To jest bardzo popularne mydło w południowo-wschodniej części Turcji, szczególnie w Mardin. Podlinkuję Wam film, w którym mówiłam Wam o tym mydle. A tutaj coś, co przydałoby Wam się, gdybyście chcieli sobie zrobić doświadczenie jak z hamamu, bo tutaj mamy kesę, czyli rękawice do peelingu. Tutaj rękawica do ciała, tutaj do pleców z takim uchwytem, tutaj znowu do ciała i one mają różną grubość. Tutaj na przykład Kalen to jest gruba, a obok mamy Orta, czyli średniej grubości. I mamy też małe rękawice i one są do peelingowania twarzy. Także to też myślę coś ciekawego. Możecie sobie w domu wypróbować. Nieodłącznym elementem tureckiej kultury jest też oczywiście kolonia, woda kolońska. Tutaj zobaczcie w różnych zapachach, taka mniejsza kolonia w sprayu, ale mamy też większe kolonie w butelkach. Kolonia jest oczywiście na bazie alkoholu. W Turcji używana jest najczęściej po prostu do odświeżenia dłoni. I przy okazji pięknie pachnie. Tutaj zobaczcie też takie miniaturowe wersje kolonii do torebki. Tutaj z firmy Eyüp Sabri Tuncer. Te polecam, naprawdę pięknie pachną. Ale tutaj też obok widzę z jakiejś innej firmy. Też takie małe buteleczki w sprayu. A tutaj zobaczcie, z tej samej marki, o której wcześniej mówiłam, mamy mydło w płynie.
I właśnie te są najlepsze zapachy mandarynka i cytryna. Ale tutaj jest też naturalne mydło z oliwą z oliwek. I z tej samej firmy mamy też na przykład tonik do skóry głowy, malinowy z dodatkiem octu, także to też polecam. I jak jesteśmy już przy szamponach, to z firmy Otagy, tej samej, która produkowała kosmetyki z różą, mamy ziołowe szampony. Chociaż akurat mój ulubiony szampon to ten szampon czosnkowy, chociaż on akurat nie jest z tureckiej marki, ale naprawdę bardzo Wam go polecam. Nie kupuję żadnego innego, tylko zawsze ten. I z tej firmy jest też na przykład taki tonik do skóry głowy. Jeżeli takie rzeczy lubicie, to możecie śmiało wypróbować. A tutaj mamy coś, co chciałam Wam pokazać, może nie do końca jako polecajkę, a jako ciekawostkę. Zobaczcie, to jest przyrząd do depilacji twarzy. Depilacja to jest w ogóle gruby temat w Turcji. Różne gadżety do depilacji można w drogerii znaleźć. Zobaczcie, tutaj jest cała szafa tego. Naprawdę jest tu wszystko. Zobaczcie, nawet są normalnie na półce takie podgrzewacze do wosku. Różne rodzaje, ja się na tym nie znam w ogóle. I tutaj na przykład zobaczcie taki wosk do rozpuszczania w tych maszynach. I oczywiście też plastry do woskowania. A teraz coś, co się może Wam przydać w podróży. Zobaczcie, tu na przykład są płatki do zmywania lakieru do paznokci bez acetonu, pakowane w takie osobne paczuszki, także praktyczne, łatwo to zapakować do walizki. No i mamy tu na przykład mydło w takich też płatkach, papierkach. Wyciąga się jeden papierek, miesza się z wodą i to się rozpuszcza i pieni. Także też myślę, warto to wrzucić sobie do torebki. A tutaj zobaczcie, też z tej firmy Benry, która produkuje kosmetyki dla Gratisa, są takie myjki do zębów. Można tym sobie umyć zęby w podróży, jak nie mamy dostępu do wody. Jeżeli chodzi o makijaż, to mamy oczywiście turecką markę Golden Rose i z tej marki najbardziej polecam Wam właśnie tą maskarę. I jak już jesteśmy przy makijażu, to ciekawostka językowa. Zobaczcie, tu mamy napisane róż. Ale róż po turecku to nie róż na policzki, tylko pomadka. A druga ciekawostka językowa dotyczy właśnie maskary. Nie wiem, czy wiecie, ale Turszczynki często na maskarę mówią po prostu Rimmel. I nie musi to być maskara z firmy Rimmel. Jeszcze bardzo ważna informacja, jeśli chodzi o zakupy w Gratisie. Zobaczcie, często na półkach mamy dwie różne ceny i naprawdę jest duża różnica między nimi. Ta dolna cena jest dla klientów, którzy posiadają kartę gratis. Polecam Wam ją wyrobić, bo naprawdę często są duże rabaty, z tym, że do wyrobienia niej potrzebny jest turecki numer telefonu. No i jesteśmy już po zakupach. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jeżeli któryś z tych kosmetyków macie już wypróbowane, to dajcie znać koniecznie w komentarzach, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Görüşürüz. A Ty polecasz coś z tej drogerii Gratis? Ja nic nie polecam, Dlaczego? bo ja jestem piękny z natury, nie potrzebuję. To prawda.